Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hejka. Postanowiliśmy, że nasz ostatni dzień w Tajpej nie będzie nudny, a że oglądaliśmy vlogi Kesha, to postanowiliśmy, że tak jak on, zdobędziemy szczyt wulkanu. Jest nieco późno, pogoda jak widzicie. Jesteśmy pod Visitor Center, które się nazywa Lang Shui Kei. Dokładnie, ciężka nazwa. No i ruszamy. Znajdziemy jakąś mapę i zobaczymy, którą trasę wybrać, tak żeby nas noc tu nie zastała. Jest i mapa, jak widzicie jest naprawdę sporo treków. My mamy taki jeden, który chcemy zrobić. Pokaż, Gabi. Zaczynamy tutaj, wejdziemy na szczyt i zejdziemy w innym miejscu do Miałku. Zobaczymy, czy się uda, bo naprawdę wstydzimy się wam powiedzieć, która jest godzina. Nie możemy w każdym razie wrócić w miejsce, gdzie zaczęliśmy, bo nie będzie autobusu powrotnego. Dodam tylko, że tutaj niezbyt łatwe są te oznaczenia, także staramy się znaleźć drogę i póki co to obeszliśmy cały parking. Już nas nogi bolą. Znaleźliśmy wejście na szlak. Wszystko nam się podoba, poza tym, że znowu idziemy schodami. Nasze nogi będą to kochać. Trasa wygląda naprawdę super. Jest taka mocno sceniczna, także fajnie sobie ją pooglądać, ale idzie się ciężko. Patrzcie, jakie klimatyczne miejsce. Przepięknie. Wyszliśmy już parę set stopni. Za nami roztacza się ładny widok i czuć zapach zgniłego jaja, ale to naprawdę tak śmierdzi. To taka siarka chyba. Tutaj w okolicy jest bardzo dużo termalnych, gorących źródeł. Także z tego słynie też Tajwan, że można tutaj się pokąpać w ciepłej wodzie. O, jeśli ktoś był w Tatrach, to przypomina mi się bardzo wyjście na Sławkowskiego. 5 godzin po stopniach do góry. Jej! Oj tak, Sławkowski szczyt jest rzeczywiście niesamowity. Wchodzi się od strony słowackiej. No ale takie widoki jak tutaj, to tam raczej ich nie zobaczycie. Tam macie bardziej skaliste góry. To, co jest dobrego w chodzeniu w górach na Tajwanie, to to, że szlaki są super oznaczone. Tutaj nawet ciężko z niego zejść. Naprawdę nie zgubicie się. Jeszcze co 100 metrów macie znaczek, że już przeszliście 100 metrów. Dokładnie tak wyglądają te znaczki, o których wam mówiłem. Także pokazuję wam, ile jest do przejścia, ile już przeszliście. Sam wulkan prezentuje się naprawdę super. Naprawdę, jak go zdobędziemy, to będziemy z siebie dumni. Będziemy dzisiaj świętować jakimś zimnym browarkiem. Ale póki co mamy jeszcze kawał drogi. Jeżeli mogę, to chcę też kilka rzeczy wam powiedzieć na szybko. Chwila odpoczynku, czekam na Gabi. Słuchajcie, w góry chodzi się rano i zawsze to róbcie. My przyjechaliśmy tu popołudniem, to nie jest dobra pora. Nie róbcie tego, naprawdę. Jeżeli chodzi o wyjście w góry, też zawsze pamiętajcie, żeby się dobrze przygotować. My mamy coś cieplejszego, mamy coś lżejszego, mamy parasolki, mamy wody, więc jesteśmy gotowi. Jedzenie, zapomniałeś, że mamy jedzenie. Tak, mamy jeszcze jedzenie. Jakieś jedzenie zawsze ze sobą też bierzcie. Mimo tej mgły i braku pogody, to widoki naprawdę są śliczne. Góry są piękne. Oprócz tego pięknego podejścia, te góry słyną również z takich dwarf tunnels, takich tuneli malutkich przez źdźbła, którymi różni ludzie wyruszają na przeszpiegi. Oczywiście nie na przeszpiegi, ale czytałam o tych właśnie takich tunelach. Oni się nazywali to chyba bamboo tunnel, ale nie jestem do końca pewna. I no tam można są jakieś szlaki przez te wszystkie malutkie wycinki. Można iść, ale my jesteśmy trochę za duzi na takie wąskie szparki. Trafiliśmy, słuchajcie, na jakąś wieżę widokową. Zapewne przychodzą tu ludzie, żeby sobie popatrzeć w lewo i w prawo. Bardzo fajny pomysł, fajne ławeczki. Też jest to zrobione w takim kształcie trochę drzewa, więc propsy. Korzystając z chwili postoju, sprawdziliśmy mapę, przeszliśmy 1/3 trasy. Trochę się zmęczyliśmy, no ale jak widzicie jeszcze mamy kawałek do przejścia, za nami szczyt. Gabi, jak się czujesz?
cała mokra. Nie mam w ogóle kondycji, ale nad tym musimy popracować, bo jak chodzimy od 4 miesięcy po miastach, a po górach to tak mało trochę. Musimy to zmienić. Tak, także dzisiaj jest pierwszy dzień naszego treningu, szczególnie, że niedługo Himalaja. Ojej. Weszliśmy właśnie w chmurę. No słuchajcie, te kosmiczne widoki będziemy sobie chyba musieli wyobrażać. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby puścić drona. No, naprawdę mamy nadzieję, że na górze będzie zdecydowanie ładniej, ale zobaczymy. Nawet jeżeli nie, to przynajmniej tu jest lekko chłodniej, więc nie jest tak źle. Możecie tutaj spotkać takie jaszczurki. My przed chwilą widzieliśmy tą środkową, czyli zielonoustą japalurę. Była naprawdę fajna i całkiem duża. Jeśli mnie pamięć nie myli, to wchodziłam w moim życiu na 2 wulkany. Pierwszy to był Pinatubo na Filipinach. Bardzo fajny. Jeżeli ktoś lubi chodzić po górach, to polecam. Tylko tam trzeba taką ekspedycję, bo nie można samemu. Przepraszam. A drugi to był też na Filipinach i taki malutki na jeziorze. Jak się nazywał ten wulkan na jeziorze, na wyspie na jeziorze? Tal. Tal, dokładnie. Też polecamy. Tam Katy Perry kręciła. Robi się coraz stromiej. Wchodzimy chyba w ten główny moment, gdzie trzeba podejść pod szczyt. Pokazuje nam, że zostało nam 600 czy tam 500 metrów. Zobaczymy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Minęliśmy dosłownie ostatni znak przed szczytem. No i cóż, idziemy w takim fajnym korytarzu. Wieje wiatr, ale wieje nad nami. A tutaj w ogóle go nie czuć, także nawet fajnie. Nie wiem jak ty, kochanie, ale ja czuję, jakbyśmy co najmniej weszli na wysokość Empire State. Jakieś 60-70 pięter co najmniej. Też tak czuję, bo tutaj cały czas idziemy schodami i te schody naprawdę potrafią wykończyć. Wiecie, to jest kilkaset metrów po schodach do góry, także naprawdę jakby się wchodziło na jakieś wielkie wieżowce i to nie taki wieżowiec, co ma 10 pięter, tylko raczej taki, co ma właśnie kilkadziesiąt pięter. Swoją drogą, jak wrócimy, to sprawdzimy, który wieżowiec ma podobną wysokość co trasa, którą zrobiliśmy i wtedy damy wam tu znać. Mam nadzieję, że będzie to jakiś fajny, natomiast pewnie to źle świadczy o naszej kondycji. Ale patrzcie, jakie chmury. Już nic nie widać. Jeszcze tylko paręset metrów. Naprawdę mój obiektyw nie jest w ogóle zaparowany. Dziękujemy po raz kolejny. Góry nas pokonały z widoków nici, ale za to czujemy się zdobywcami. Dokładnie. Chcieliśmy wam pokazać, że Tajwan to nie tylko Tajpej miasta, to też góry. Tutaj większość tej wyspy jest pokryta górami. Jest tu ponad 300 gór, które mają ponad 3000 metrów. No i słuchajcie, dotarliśmy na szczyt, na jeden ze szczytów tego wulkanu. Jak widzicie, pogoda przepiękna, widoki bajeczne. Dokładnie. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest 10 stopni. Kiedy ostatnio 10 stopni przyszliśmy? O, w Wietnamie. Patrzcie, jaka przepiękna panoramka stąd jest. A tak wygląda rzeczywistość. Jestem zdobywca. Mówili, że na górze może być 6 stopni mniej niż na dole. Na dole było 31 stopni, tu jest 10. Ktoś gdzieś się pomylił. Zaczynamy serię zejścia. Jak widzicie, pogoda jest niezła. Żeby nie odstawiać lipy i iść na skróty, postanowiliśmy wejść jeszcze na główny szczyt, który jest nieco oddalony od tamtego. No i to są właśnie ostatnie schody przed szczytem. Oto oficjalne potwierdzenie, że zdobyliśmy Mount Chising, 1120 metrów. I pachnie zgniłym. Dokładnie. Gdzieś tam jest lawa. Widoki są tak zwane na... Musicie nam uwierzyć, że to jest pięknie. Zaraz wam to pokażę na zdjęciu. Tak jest tutaj, jak nie ma chmur. Teraz musimy szybko zadecydować, w którą stronę schodzimy, żeby złapać jakiś autobus powrotny do Tajpej. Wiem, że po tych bambusach nie widać, ale Tajwan słynie też z uprawy herbaty. Jest to naprawdę śliczna, zielona wyspa. I tutaj
najbardziej popularną herbatą jest oolong. Sprawdziliśmy, że z jednej lokalizacji, która jest w miarę najbliżej, odjeżdża autobus za niecałą godzinę, więc teraz biegniemy szybko w dół, no i zobaczymy, czy w godzinę nam się uda do tego autobusu dotrzeć. Patrzcie, tutaj są szlaki przez te bambusy, tutaj jest nawet oznaczony. Niestety nie umiem chińskiego na tyle, żeby wam powiedzieć, co to znaczy. A my pod górę. Jak to jest, że schodzimy z góry i musimy iść pod górę? Tymczasem pogoda naprawdę jak z horrorów. Co chwila jakieś szelesty. Co chwila mgła się przewija. Naprawdę coś jak japoński horror. Zapewne tego nie zobaczycie, ale trochę stromo tutaj zaczyna się zejście. Już wiemy, czemu ten szlak jest krótszy. Pewnie ciężko wam będzie uwierzyć, ale wyszło słońce. Tak wyszło jak wyszło, chociaż dla nas to lepiej niż jak na plaży bezchmurne niebo obecnie. Także nawet dzisiaj zobaczyliśmy kilka promieni słońca na Tajwanie. Tu widać już jakieś zwęglenia, a tam widać opary siarki i samą siarkę. I już wiemy, skąd zapach zgniłych jajek. Patrzcie, oj, fuj, śmierdzi te otworki. O, ale odór. Fuj. Śmierdzi tak, że nie da się wytrzymać. Ja chyba nigdy nie czułem, jak śmierdzi siarka. Słuchajcie, nie do wytrzymania, naprawdę. Tutaj dobrze widać te otwory, z których siarka się ulatnia. Albo jej zapach raczej. Lecimy stąd. Słuchajcie, zrobiła nam się nawet ładna pogoda. Także zejście mamy podobne jak początek wejścia. Ja się cieszę bardzo, że wybraliśmy ten szlak. W sumie nie wiem, jak ten drugi wygląda, ale cieszę się, że nie wracaliśmy tym samym szlakiem, bo tutaj naprawdę te wszystkie powulkaniczne rzeczy robią wrażenie. No, to prawda, to prawda. One robią bardzo duże wrażenie, bo cały czas wydobywa się z nich, no smród to po pierwsze, ale też te gazy widać. Widać też dużo popalonych i takich posiarkowanych, pewnie to nie po polsku, skał. Wygląda spoko. A jak o gazach już mówimy, to ja muszę was przeprosić, bo w planach mieliśmy iść na night market, ale ja od 2 dni mam jakieś zatrucie pokarmowe i musimy wracać do domu. A ta siarka nie pomaga. No tutaj to się coś bardzo porządnie ulatnia. Idziemy w tamtą stronę, może zobaczymy, o co chodzi. Jak was interesuje, co tutaj zachodzi dokładnie, to walcie screenshota i możecie sobie dokładnie przeczytać, o co chodzi. Mijamy właśnie ostatni znak dzisiaj i tutaj już jest parking, na który pójdziemy i będziemy się modlić, żeby coś przyjechało. Jest bardzo duża szansa, że tu nic nie będzie i wtedy musimy zejść tam do miasteczka. Pełen sukces, dotarliśmy na sam dół, jesteśmy już przy przystanku. No i zobaczymy, czy z tego przystanka coś odjeżdża w stronę Tajpej. Trzymajcie kciuki. Tutaj busy kursują między 10 a 14, więc zobaczymy. Chyba musimy gdzieś podejść, żeby złapać autobus inny. W tym przystanku nie odnieśliśmy spektakularnego sukcesu. Co zrobić? Tak to jest, jak człowiek się wybiera tak późno, a tutaj wszystko otwarte do 14, 15 czy 17. No cóż, idziemy na drugi przystanek i zobaczymy, czy tam będzie trochę lepiej. Nie wiem, jak to się stało, ale znowu weszliśmy na szlak. Idziemy, znowu w takim korytarzu. Przed chwilą był parking, także zobaczymy, dokąd ta ścieżka nas zaprowadzi. Wujek Google mówi, że w dobre miejsce. Dotarliśmy na drugi przystanek. No słuchajcie, nie jest wesoło. Pokazuje nam, że jeżeli coś przyjedzie, to tak mniej więcej za godzinę. No cóż, taki kraj. My właśnie sobie siedzimy w oczekiwaniu na ostatni autobus. Gabi filuje po drugiej stronie ulicy, żebyśmy nie przegapili, bo nie mamy pojęcia, z której strony ulicy on podjedzie, a jest ostatni, więc nie chcielibyśmy, żeby nas nie zabrał. Sam hike bardzo fajny i bardzo przyjemny. My go polecamy jednakowo zrobić, jak są lepsze widoki. Nie mieliśmy tego luksusu, ale my ogólnie lubimy się zmęczyć, pochodzić po górach, więc nam się bardzo, bardzo podobało.
Takie 3 godzinki solidne trzeba na niego przeznaczyć, tylko pamiętajcie, że tu jeszcze trzeba dojechać i to też jest takie 1,5 godziny z centrum Tajpej w jedną stronę. Tymczasem będziemy się z Wami powoli żegnać. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zmarnowaliśmy tego dnia, tylko wyszliśmy, pokazaliśmy Wam trochę Tajpej z innej strony. Tymczasem to już ostatni odcinek z Tajpej. Jutro przelatujemy do kolejnego kraju. Czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć!